Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Wybaczcie mi, że tak się trochę dziwnie zachowuję. Wysmarowałam się samoopalaczem, specjalnie w sumie do tego odcinka nawet, ale niestety trochę mi nie poszło. Moje ręce wyglądają tragicznie, dlatego je tak chowam za sobą. Także tak, w dzisiejszym odcinku będziemy robić coś innego niż zwykle, bo chyba takiego odcinka na moim kanale jeszcze nie było. Będziemy mierzyć ubrania, dokładnie ubrania z Zary i to nie byle jakie ubrania, tylko same bestsellery. Jest taka nowa zakładka na stronie Zary, bestsellery, albo po prostu ja tą zakładkę dopiero odkryłam i kupiłam właśnie z tej zakładki kilka albo kilkanaście nawet rzeczy. Plus jeszcze dokupiłam rzeczy, które są teraz bestsellerami na TikToku. Byłam mega ciekawa, jak to będzie wyglądało na mnie. Zresztą dwie rzeczy już mam na sobie, zaraz Wam wszystko opowiem. Jeżeli taki temat odcinka Was w ogóle interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Dobra, słuchajcie, może zaczniemy od tego, co mam na sobie. Na górze mam taką bluzkę na długi rękaw z kołnierzykiem i guziczkami. Tutaj jest taki pasek przez cały środek i na rękawach też mamy taki pasek. Ona jest ogólnie bardzo fajna, jest taka trochę rozciągliwa, że tak powiem. Powiem Wam szczerze, pierwszy raz nagrywam taki ubraniowy haul zakupowy i nie wiem do końca, czy ja to na pewno dobrze robię, także wybaczcie mi, jak coś jest nie tak, to dajcie znać w komentarzu, na pewno poprawimy to w kolejnym odcinku. To jest akurat rozmiar S. No i myślę, że jest naprawdę spoko. Dajcie w ogóle też koniecznie znać w komentarzach, co powinnam zostawić w swojej szafie, a co powinnam odesłać, bo jestem też ciekawa Waszej opinii. I potem mamy te spodnie. I te spodnie, już słuchajcie, tutaj się robi problem, dlatego że ja te spodnie związałam z tyłu. Zaraz to rozwiążę i pokażę Wam, jak to naprawdę wygląda. Ale słuchajcie, nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale ja normalnie spodnie mam tak 34-36, oczywiście zależy od tego, w jakim sklepie kupuję, ale spodnie z Zary i w szczególności te spodnie takie garniturowe są zawsze na mnie za duże. No zobaczcie, to jest XS, nie? Słabo, trzeba by było je wszyć. I te spodnie, słuchajcie, kosztują 139 zł. Oczywiście wszystkie linki będziecie mieli w opisie na dole. Jeżeli Was jakieś ubranie zainteresowało, to tam wszystko znajdziecie. A ten top, ta bluzka, to co mam na górze, kosztuje 79,90. Kolejna rzecz, słuchajcie, to kolejne spodnie. Tym razem mamy tutaj bestseller z TikToka. Ile ja tych spodni widziałam na TikToku, to naprawdę nie zliczę i wszystkie filmiki z tymi spodniami miały przynajmniej po kilkaset tysięcy lajków, także to jest totalny hit TikToka. Te spodnie mają kieszenie w przeciwieństwie do tych poprzednich zielonych, tamte nie miały kieszeni i to jest XS-ka, która rzeczywiście, słuchajcie, pasuje na mnie, bo poprzednia XS-ka, jak widzieliście, nie do końca była rozmiarowo na mnie dobra, ta XS-ka jest zdecydowanie ok. I w sumie powiem Wam szczerze, że brakuje mi takich spodni bardziej eleganckich w mojej szafie, więc możliwe, że ze mną zostaną. Robert mówi, że też mu się podobają. I kolejne spodnie, słuchajcie, ja się nie zorientowałam, to jest ten sam model spodni, co te zielone, więc tak naprawdę powinnam je dać zaraz po sobie, ale nie zorientowałam się, więc wybaczcie. To jest taka złamana biel, bym też powiedziała, bo moje buty są takie bardziej troszeczkę białe, to jest taka bardziej kremowa biel. Podoba mi się krój tych spodni, ale jest problem ten sam, czyli są te spodnie za duże. Właśnie też je spiłam tutaj, żeby one się jakoś prezentowały na filmie. I powiem Wam szczerze, że ten kolor podoba mi się bardziej jak te zielone. Właśnie chyba ze względu na to, że białych spodni nie mam, to je zostawię właśnie, a te zielone oddam. No bo nie oszukujmy się, ile razy będę chodzić w zielonych spodniach? Może 2 razy do zdjęcia założę, a potem będą leżały na dnie szafy. Więc bardziej, jeżeli miałabym zainwestować, to zainwestowałabym w ten kolor, a one też fajnie wydłużają nogi. Nie wiem w sumie, co by było, jakbym zdjęła buty. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, prezentacja. I tak wyglądam po ściągnięciu butów. Wydaje mi się, że te spodnie są na długość akurat na mnie. Ja mam 1,67 m wzrostu. Jeżeli ktoś jest niższy ode mnie, to te nogawki mogą być ciut za długie. Jeżeli ktoś jest wyższy ode mnie, to mogą być ciut za krótkie. I kolejny kolor tego samego modelu. Tym razem mamy beż. Robert powiedział, że beż podoba mu się najbardziej. Tutaj jest ten sam problem, co przy poprzednich, czyli musiałam tutaj spiąć te spodnie dosyć mocno. No zobaczcie. Tyle odstają. Trochę jest. No i wszystko to samo, cena ta sama i tutaj zmieniłam w końcu górę. Powiem Wam szczerze, że ta góra mi się bardziej podoba od tej poprzedniej. Ja jestem bardziej klasyczna, wolę jednak gładkie rzeczy, jak jakieś tam paski i kolor mi się w sumie bardzo podoba. Fajnie, że jest taka luźniejsza, ja lubię takie oversize'owe kroje. Ja mam na sobie rozmiar S i ta bluzka jest już troszeczkę droższa od poprzedniej, bo poprzednia kosztowała 79 zł chyba, a ta kosztuje 119.
Tak dla odmiany teraz Wam pokażę inny kolor modelu, który Wam już pokazywałam. Tym razem to jest model, który pokazywałam Wam jako drugi, czyli ten dopasowany, który rozmiarowo powinien być na mnie dobry. Mówię, powinien być na mnie dobry, dlatego że ten model był na mnie dobry, a ten jest taki troszeczkę, bym powiedziała, luźniejszy. Może mi się wydaje, albo nie wiem, magicznie schudłam przez te 10 minut, jak przymierzałam te poprzednie spodnie. Szczerze bardziej podoba mi się ten kolor. To był właśnie taka złamana biel, bardziej może jasny beż, a to jest taki już zupełnie biały kolor. Nie uwierzycie, co znalazłam w paczce. Kolejny kolor tego samego modelu spodni. To są te spodnie, które pokazywałam Wam dosłownie przed chwileczką. Tym razem mamy kolor czarny, więc bez zbędnego gadania już wszystko Wam na temat tych spodni powiedziałam. Tak wygląda kolor czarny. Powiem Wam szczerze, że chyba podoba mi się z tych wszystkich spodni najmniej. Kolejna stylówka, tym razem mamy inne spodnie, tym razem mamy jeansy. To jest rozmiar 36. One są na mnie troszeczkę za duże, więc znowu zrobiłam swój trik ze związywaniem spodni. Kosztują 139 zł i są naprawdę spoko moim zdaniem, chociaż Robert mówi, że strasznie wyglądają, że jakbym sobie kupiła spodnie po tacie. Także co kto lubi, powiedzmy tak. Wiem, że teraz takie proste nogawki są mega modne. Plus tutaj mamy taki sweterek, to jest najmniejszy rozmiar, to jest SK. I powiem Wam szczerze, że chyba wolałabym troszeczkę mniejszy, przynajmniej tutaj tak, wiecie, on odstaje troszeczkę, mógłby troszeczkę bardziej przylegać, ale oprócz tego całkiem mi się podoba. Tak dla odmiany mamy inny kolor tego samego modelu, tym razem mamy kolor czarny. Powiem Wam szczerze, że mi się chyba bardziej podobał ten kolor jeansowy. Chciałam powiedzieć, że bardziej mi się podobały jeansy, ale to też są jeansy, bo to jest ten sam materiał, tylko inny kolor. I tutaj ten sam problem, czyli to jest rozmiar 36, jest na mnie za duży, więc spięłam sobie tutaj z tyłu. I co? Tak się prezentują. Dajcie znać w komentarzach, które podobają Wam się bardziej kolorystycznie, bo też jestem ciekawa. Tym razem mamy taką bardziej letnią sukienkę, zieloną. Musicie mi wybaczyć, bo nie wzięłam innego stanika, mam tylko ten czarny i wiem, że to tragicznie wygląda. Widać od razu, że nie jestem vlogerką modową. Następnym razem się poprawię i się bardziej, lepiej przygotuję. A tymczasem tak ta sukienka wygląda. Ona jest taka dłuższa, taka bym powiedziała prawie, że do kostek. To jest rozmiar S. Mam jeszcze XS. Nie wiem, czy XS nie byłaby lepsza, bo ta już widzicie tutaj opada, cycki wychodzą, więc lepiej chyba XS. No i z tyłu też, słuchajcie, tutaj wszystko wyłazi. Powiem Wam szczerze, że ja nie jestem fanką noszenia sukienek bez stanika, jednak wolę ten stanik mieć. Także nie wiem, może jakiś bardziej stanik, który jest, wiecie, tylko z przodu, taki bez ramionczek by się tutaj sprawdził. I to marszczenie jest bardzo fajne na środku. Powiem Wam szczerze, że tak fajnie wszystko spina, fajnie wszystko podkreśla, ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda jeszcze na XS. I to jest ta XS-ka. Powiem Wam szczerze, że no nie leży lepiej. Już chyba wolałam tą S-kę. Tutaj ona dziwnie odstaje jakoś. Tył też jest taki wiecie, że stanika też się nie założę, chyba że taki, Boże, nie mogę patrzeć na te swoje ręce. Chyba że byście mieli po prostu taki niższy stanik albo taki po prostu tylko i wyłącznie, który jest z przodu. No ale na pewno u mnie ta sukienka nie zostanie. Powiem Wam szczerze, że nie wiem w sumie, czemu ona jest w bestsellerach, bo mimo tego, że fajne ma to marszczenie z przodu i na pewno to się fajnie układa tutaj w biuście, to nie wiem, może ja jestem jakaś niewymiarowa i na mnie żaden rozmiar nie pasuje, a na Was będzie wyglądać fajnie, ale no to nie jest coś, co chciałam zostawić w swojej szafie. Wiecie, o co mi chodzi. I kolejna sukienka, tym razem taka zdecydowanie luźniejsza. Ona jest taka cięższa, bym powiedziała, z takiego cięższego materiału. Nie jest już taka leciutka jak ta poprzednia. Ma całe odkryte plecy. Wybaczcie mi, że ja mam ten stanik, bo zdjęłabym go, tylko mam przyczepiony mikrofon do niego z przodu, więc nie za bardzo mogę to zrobić, bo nie będę miała gdzie przyczepić mikrofonu. Ale następnym razem może wykminię, jak inaczej przyczepić mikrofon, żeby móc Wam pokazać to rzeczywiście, jak to powinno wyglądać. To jest, słuchajcie, rozmiar S, czyli to jest najmniejszy rozmiar z tego modelu. Nie znajdziecie mniejszego rozmiaru. Ona jest taka luźnawa właśnie, taka trochę piżamowa bym powiedziała. Ma tu taką falbankę z przodu, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ona by tak dobrze wyglądała bez stanika, bo to jest taki materiał, przez który byłoby widać sutki. Wiecie, o co chodzi. Więc nie wiem do końca, czy chciałabym to nosić tak na co dzień, ale ma bardzo ładny kolor. To jest aktualnie mój ulubiony kolor, bo ja ogólnie nie mam ulubionego koloru, ja mam inny ulubiony
kolor tak co miesiąc. Także to jest aktualnie nawet po paznokciach widać, Boże, nie powinnam pokazywać tych rąk. Nawet po paznokciach widać, że to jest aktualnie mój ulubiony kolor. Także podsumowując, kolor jest zdecydowanie na tak, jednak sukienka jest na nie. Mamy kolejną sukienkę, tym razem taka fioletowo-różowa, w takie różne dziwne wzory. Tutaj mamy guziczki z przodu i falbanę na końcu. Ja mam na sobie, słuchajcie, rozmiar S. Jest jeszcze XS-ka, ale ta S-ka jest już w biuście na mnie dosyć ciasnawa. Na pewno by była troszeczkę luźniejsza, jakbym ten stanik zdjęła, ale mówię, mam mikrofon w środku, nie mogę. Więc no powiem Wam szczerze, że ona kosztuje aż 199 zł. I dla mnie jakimś takim super bestsellerem nie jest. Tutaj wziąłam rozmiar S i powiem Wam szczerze, że jest troszeczkę za mała ta sukienka. Rękawy ma troszeczkę za krótkie, bo wychodzą mi tak przed nadgarstki, wolałabym, żeby były troszeczkę dłuższe, ale przede wszystkim to ta sukienka mnie trochę dusi. Robert zapiął na ostatni guzik, ale jak ją pociągnę tutaj do przodu, to się robi taki luz, więc wydaje mi się, że po prostu ten materiał jest za ciężki i on ciągnie tą sukienkę do tyłu, przez co ja się tutaj przyduszam. Koronka jest bardzo ładnie. W ogóle cała sukienka przypomina mi troszeczkę koszulę nocną, ale ładną koszulę nocną, więc ogólnie podoba mi się. To jest rozmiar S, jest jeszcze XS, więc jest rozmiar mniejszy, tylko wtedy na pewno by mnie już po prostu chyba udusiła ta sukienka i rękawy by były jeszcze krótsze. I teoretycznie mogłabym zamówić M-kę i wtedy rękawy na pewno by były dobre, ale wydaje mi się, że byłoby więcej materiału, materiał by był cięższy i ciągnęłaby mnie jeszcze bardziej tutaj, bardziej by mnie przyduszała. Więc no niestety jestem na nie ze względu na jej krój, chociaż jest naprawdę ładna. To jest już ostatnia rzecz na dzisiaj. Sukienka taka koszulowa z kołnierzykiem. Ma taki luźniejszy krój, ja mam na sobie S-kę. Na pewno bym nie chciała XS-ki, myślę, że S-ka leży na mnie idealnie. Jest taka przed kolano. Myślę, że spoko na co dzień. Do pracy, do szkoły, na miasto. Na wieczór też w sumie fajnie będzie wyglądać, do szpilek. To by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie koniecznie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I mam nadzieję, że do następnego. Do zobaczenia. Dajcie znać koniecznie jeszcze w komentarzu, jakie ciuchy przymierzamy kolejnym razem. Myślałam o House of CB. Także dajcie znać, czy House of CB, czy może coś innego. Na razie, pa. Pomóż mi. Pomożesz mi. Pomóż mi. Pomóż mi. Pomóż mi, proszę. Pomóż mi, nie bądź taki. O kuźwa. Nie, Robert, no pomóż mi, ej. Zepnij mnie. Mocno na pęk. Ej, przesadziłeś chyba trochę. No nie, dobra, zrób tak, żeby było dobrze. I przygotuję się trochę lepiej. Na zdrowie. Dobra, słuchajcie, zacznijmy może od tego, co mam na sobie. Mam na sobie taką bluzkę. Co to w ogóle za akcent? Skoczy. To ja nie wiem. Proszę Cię, one są teraz modne. Ty jesteś mundurek szkolny. No proste są i teraz są takie modne.